Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. W tym filmie dam wam kilka ogólnych zasad do behemotów. Jeśli temat jest dla was nowy, a nadal sporo osób mi pisze, że dopiero zaczynają, to ten film jest idealny dla was. Dlatego postanowiłem wznowić tę serię o behemotach, no i ją dokończymy. Żeby było ciekawiej, będziemy pracować na starych nagraniach, więc nowi mogą zobaczyć, jak trudne były kiedyś behemoty, a stara gwardia, jeśli sobie włączy taki film, to może sobie powspominać, czy to osoby, czy samą grę, jak to kiedyś kurwa nie było. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób, mimo że to tylko gra, to stresuje się na behemotach, że coś zrobią nie tak, że w przymierzu zaczną się z nich śmiać, wyzywać, pokazywać palcami, wyrzucą ich, a potem spalą. Po to jestem ja, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, a nie będę ukrywał, że historie słyszałem naprawdę różne. Wielu ludzi, wiele R4, wiele R5 naprawdę ma bardzo różne podejście do wielu spraw. Wracając do tematu, ten odcinek możecie traktować jako takie wprowadzenie do behemotów. Podzielę się z wami kilkoma uniwersalnymi radami, które są poparte moim ponadrocznym doświadczeniem. Na pytanie, jaką jednostkę brać na behemoty, no ja polecam ogólnie łuczników, gdyż mają największy atak ze wszystkich jednostek, no i mają średni dystans, który pozwala atakować z w miarę bezpiecznej odległości. Moim zdaniem łucznicy są idealni na behemoty właśnie dzięki swojemu największemu atakowi w grze. Warto tutaj zaznaczyć, że nawet łucznicy, na przykład T3, mają bardzo zbliżony atak do magów T4, a w leżu behemota naprawdę głównie atak ma znaczenie. Zapamiętajcie te słowa, bo na nich będziemy opierać kolejne porady. Wiadomo, tank się może przydać, powiedziałbym wręcz, że jest wymagany w niektórych sytuacjach. Oczywiście można próbować bez, ale polecam wam się uczyć robić te behemoty poprawnie, dlatego moim zdaniem tank powinien być. Osoba, która chce tankować behemota, przychodzi piechotą. Garwood jest najlepszy na behemoty z tego względu, że ma największą przeżywalność dzięki swojemu potężnemu leczeniu. Możecie dorzucić mu Eliankę, Madeleine, kogo tam chcecie. Fajnie, jak ten drugi bohater również ma jakąś przeżywalność w postaci leczenia, tarcz. Zawsze jest to mile widziane. No i oczywiście taki tank powinien być wyposażony w maskę Arlekina jako swój artefakt. No i pupil. Pupil wiadomo, najlepiej jakby leczył, więc piaskowy jaszczur również byłby mile widziany, ale pupil to jest taki mały procent, że tutaj nie musicie się przejmować pupilem. Najważniejsze tak naprawdę na tanku to maska Arlekina, żeby tego behemota trzymać na sobie, żeby inni mogli bezpiecznie i bez problemu zadawać obrażenia. Najlepsze artefakty dla DPS-ów to oczywiście te pod atak, żadnych obron, żadnego HP, na behemotach tego nie potrzebujecie, z tego względu, że behemota nie atakujecie z kontrataków. Artefakty dające punkty życia czy obronę są naprawdę genialne, są najlepsze, ale na behemotach nie dają absolutnie nic, dlatego tylko i wyłącznie artefakty, które dają nam atak. To samo tyczy się run. Najlepszą runą jest runa pod atak. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje runa dająca prędkość marszu. Pamiętajcie, jeśli szybciej dotrzecie w jakieś miejsce, w które chcecie, szybciej uciekniecie od obrażeń, wtedy będziecie mieli więcej czasu na zadawanie tych obrażeń, co równoznaczne jest z większymi obrażeniami ogólnie. Także te dwie runki naprawdę polecam. Pamiętajcie również o tym, żeby włączyć jakieś polityki, jeśli są dostępne. No i przede wszystkim, żeby zwiększyć atak, również wybieramy motyw miasta pod atak. No i oczywiście skautujemy, czyli puszczamy zwiat, żeby włączyć szał wojenny, który daje nam plus 3% ataku. A co do samych bohaterów, to tutaj wiadomo, gracie tym, co macie najlepsze. W S1 sam biegałem na przykład Gwanwen z Kregiem. No i tutaj oczywiście nie bierzecie żadnych Tei czy Elian, tylko postacie, które z wpadania w szał zadają obrażenia, bo obrażeń potrzebujemy jak powietrza. No i taka najważniejsza porada na sam koniec, to musicie słuchać planów waszego przymierza, założeń waszego sojuszu, żebyście wiedzieli na przykład, czy podnosić kamień, kiedy go podnosić i tak dalej. Robiąc najazdy elitarne, musicie pamiętać również o jednej ważnej rzeczy, żeby
sprawdzić efekty, jakie dana elita posiada. Czasem możecie być świadkami takiej sytuacji, że dany elitarny behemoth będzie odporny na przykład na ataki fizyczne, na ataki magiczne, albo będzie odporny na ataki magiczne na przykład, gdy jego HP spadnie poniżej 25%. Konfiguracje mogą być naprawdę różne, dlatego jednostki magiczne również mogą być bardzo ważne przy niektórych elitarnych najazdach, czego jesteśmy świadkami na tych nagraniach, bo niedźwiedź z nagrań był odporny na ataki fizyczne, gdy jego HP spadło poniżej 25%, dlatego potrzebowaliśmy magów. Znając te podstawy, możemy przejść do naszego niedźwiadka. Przechodząc do samego niedźwiedzia, jest on o tyle prosty, że ma tak naprawdę tylko jeden atak, którym jest szarża, którą teraz widzicie na ekranie. Wystarczy wyjść spoza tego obszaru. Tylko tyle i aż tyle. Zobaczmy, czy naszym się udało. Naszym się udało. Wszyscy się nauczyli. Druga szarża jest na ekranie. Czy wszyscy uciekną? Zaraz się o tym przekonamy. Ktoś tutaj został w tyle. Udało się jakimś cudem. No i szarża numer 3. Ten niedźwiedź ma maksymalnie 3 szarże. No i po trzeciej szarży, gdy nie trafi w żaden legion, trafia w ścianę, dzięki czemu traci pancerz, traci obronę, a co za tym idzie, otrzymuje większe obrażenia. Na tym nagraniu mamy przykład elity z bardzo, ale to bardzo zamierzchłych czasów, gdzie naprawdę, aby zrobić elitarny najazd, trzeba było się bardzo dużo napocić. Trzeba było mieć same te piątki, albo trzeba było być bardzo kreatywnym i wymyślić coś ciekawego, co mamy na przykład w tym momencie na ekranie. No i właśnie tutaj w przypadku tego behemota macie tutaj zaznaczony jego atak. To jest jego atak normalny, który działa jak atak specjalny. Ataki specjalne są właśnie w takich zaznaczonych strefach. Wystarczy wyjść z tej strefy, żeby uniknąć ataku behemota. Tutaj w roli głównej jest Perry Sage, który będzie dodżował te ataki, po to, żebyśmy mogli zadawać obrażenia. W tamtym okresie tutaj chyba była tylko jedna T5. Może więcej, nie pamiętam, to było naprawdę bardzo dawno temu. To był 10 stycznia 2024 roku, więc już kawał czasu. No i musieliśmy wymyślić jakiś sposób, żeby go zrobić. No i właśnie takie dodżowanie tych ataków było naszym sposobem. Pamiętajcie, że tutaj mieliśmy również czas, w jakim musimy go skończyć. Po jakimś tam okresie ten niedźwiedź przybierał właśnie formę wkurzonego niedźwiedzia, który zadawał bardzo, ale to bardzo duże ilości obrażeń. Ten sposób być może jeszcze będzie działał, także jeśli macie problem, to możecie skorzystać z takiego sposobu na tego niedźwiedzia. No ale kiedyś naprawdę te behemoty były bardzo trudne, teraz są zdecydowanie łatwiejsze. No i jeszcze dostają nerfy, więc będą jeszcze łatwiejsze. Zerknijmy sobie jeszcze w tablicy obrażeń. Tutaj chyba tylko Cinas miał te piątki, a może nawet nie miał jeszcze, nie pamiętam. Naprawdę to były bardzo dawne czasy. Tutaj 17 miejsce, prawie 100 000 obrażeń jako free to play. Do tego miałem tutaj, widzicie, epicki artefakt, który nie jest z najwyższych lotów.
Więc naprawdę dla chcącego nic trudnego, jeśli chcecie być przynajmniej użyteczni w jakimś tam stopniu. Tyle ode mnie w tym odcinku, ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!